Kolejnym gościem naszego dzisiejszego spotkania będzie Karolina Chwiałkowska. Karolina Chwiałkowska na co dzień pracuje w dwóch miejscach. Pierwszą z nich jest firma Imagine, natomiast drugim miejscem jest to Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Karolina jest także absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dzięki projektowi Akcja Popularyzacja Ministerstwa Edukacji i Nauki mogliśmy ją tutaj dzisiaj zaprosić do studia, żeby powiedziała Wam i nam coś więcej o swojej pracy i swoich zainteresowaniach naukowych. Tematem dzisiejszego wystąpienia naukowego Karoliny będzie exom, mikrotranskryptom, metylom i jak nie utonąć w oceanie danych. Karolina, bardzo Cię proszę o przedstawienie tematyki, która tak bardzo pochłonęła Twoje serce. Proszę bardzo. Dzień dobry, bardzo mi miło tutaj gościć i móc dzisiaj opowiedzieć o mojej pracy. Więc tak jak zostałam przedstawiona, ja jestem z zasady naukowcem, zajmuję się genetyką człowieka i pracuję w Centrum Bioinformatyki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, gdzie głównie zajmuję się prowadzeniem badań z zakresu epigenomiki i transkryptomiki, głównie nowotworów, ale także różnego typu chorób metabolicznych. I oprócz tego pracuję w firmie biotechnologicznej Imagine Me. Jest to firma, która właśnie też się wywodzi tak naprawdę z uniwersytetu. Została założona przez naukowców, aktywnych naukowców, którzy dalej również pracują na uniwersytecie i w firmie. I w Imagine Me jestem kierownikiem działu biotechnologicznego. I Imagine głównie zajmuje się, po pierwsze oczywiście wykonujemy różnego rodzaju badania genetyczne, ale jakby całą tutaj naszą ideą jest, żeby ludzie mogli korzystać ze swoich danych, między innymi danych genetycznych, danych o swoim zdrowiu, o swoim stylu życia, mogli korzystać z nowoczesnych technologii. Projektujemy aplikacje mobilne, które pozwalają na korzystanie z tych danych i które pozwalają następnie również na kontakt, na przykład z jakimś lekarzem specjalistą, celem omówienia czy swojego stanu zdrowia, czy tego, co widzimy, czy co obserwujemy na wyniku swoich badań genetycznych. I następnie naszą ideą też jest, żeby z powrotem też wrócić. My się wywodzimy jakby z instytucji państwowej, z uniwersytetu i chcielibyśmy z tymi swoimi usługami i produktami też wrócić z powrotem na przykład do szpitali czy do ośrodków zdrowia, tak aby mogło zostać to wykorzystane przez szerokie społeczeństwo, wszystko to, co robimy w praktyce. Oprócz tego, że pracuję w tych dwóch miejscach, to w ostatnim czasie byłam jeszcze zaangażowana w dodatkową pracę w dwóch instytucjach. Po pierwsze, zajmowałam się jako naukowiec i wsparcie zarządzania projektem, pracą w ramach konsorcjum COVID-19 Host Genetics. Był to projekt, właściwie takie duże konsorcjum założone przez naukowców z Instytutu Broada w Stanach Zjednoczonych oraz FinGenu z Finlandii. No i tam prowadziliśmy analizy asocjacji pomiędzy zmiennością genetyczną ludzi a ciężkim przebiegiem COVID-19. Troszeczkę też o tych badaniach dzisiaj powiem. A drugą rzeczą, którą zajmuję się również, jest to praca w ramach organizacji ClinGen, prowadzonej przez Narodowe Instytuty Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. I ta organizacja ma ustalać zasady i rekomendacje dotyczące analizy i interpretacji wariantów genetycznych, które powinny być wprowadzane w laboratoriach genetycznych na całym świecie. I my właśnie opracowujemy tego typu standardy w ramach pracy w zespole cukrzycy monogenowej. Jeśli chodzi też o sam tytuł prezentacji i wyjaśnienie tych zagadnień, pewnie dla niektórych są to słowa, które pierwszy raz z nimi się stykacie, czyli exom, mikrotranskryptom, metylom, to ja w swojej pracy zajmuję się wieloma jakby aspektami informacji genetycznej, która jest zapisana w naszym DNA, czyli jest to nasz genom. Oprócz tego badam też pewne znaczniki, które znajdują się na DNA. Jest to metylacja DNA i aby zbadać metylację DNA, wykonujemy właśnie badania metylomu czy badania epigenomowe. Oprócz tego jakby następnym etapem przetwarzania informacji genetycznej jest produkcja
cząsteczek mRNA, gdzie w ramach której badamy właśnie aktywność i ekspresję genów i są to właśnie analizy transkryptomowe. Oprócz takich cząsteczek RNA, które kodują białka, które budują nasze organizmy, w naszym genomie również są zakodowane innego rodzaju cząsteczki, tak zwane niekodujące cząsteczki RNA i część z tych cząsteczek, tak jak mikroRNA, są to cząsteczki regulatorowe, które właśnie regulują ekspresję innych genów i analizy tych cząsteczek mikroRNA regulatorowych są to analizy mikrotranskryptomu, więc w ramach swojej pracy jakby zajmuję się różnymi tymi etapami i różne te procesy badam. Dzisiaj głównie przybliżę temat analiz genomowych i analiz egzomu. Więc tak, jeżeli mówimy, że wiemy, że genom jest to kompletna informacja genetyczna żywego organizmu i na przykład ludzki genom obejmuje aż ponad 3 miliardy par zasad. Jest to bardzo duża ilość informacji genetycznej, jednak tylko bardzo niewielki fragment genomu to są geny, czyli w sumie te najważniejsze elementy, a w genach jeszcze mniejszy udział procentowy stanowią eksony. Eksony to są fragmenty genów, które między innymi zawierają informacje właśnie o sekwencji kodowanych białek. I w związku z tym, że właśnie eksony stanowią tylko 1,5% genomu, więc bardzo małą część tego genomu, my w analizach egzomowych właśnie wykorzystujemy badanie tylko tych fragmentów egzonowych ze względu między innymi na dalszą prostotę analizy, ale głównie ze względu na koszty, ponieważ no, taniej jest sekwencjonować i przeanalizować 1,5% tego genomu, niż jeśli trzeba by zrobić cały genom. Dlatego tutaj skupiamy się w analizach właśnie na egzomie, na tej najistotniejszej części związanej z białkami. I w swoich badaniach jakby na każdym tym etapie, o tym, co przedstawiałam wcześniej, czyli zarówno analizę egzomu, czy transkryptomu, mikrotranskryptomu, metylomu, wykorzystuję tak zwane sekwencjonowanie następnej generacji. Sekwencjonowanie następnej generacji polega na tym, że sekwencjonuje się, czyli odczytuje się informację genetyczną zapisaną czy też w DNA, czy też na cząsteczkach RNA w takich bardzo krótkich fragmentach i jednocześnie można badać miliony takich cząsteczek. I tu jest właśnie ogromna ilość danych, którą się pozyskuje w wyniku takiego doświadczenia sekwencjonowania. Można sekwencjonować wiele próbek naraz jednocześnie i uzyskać bardzo dużą ilość danych z takich analiz. I dla przykładu na jedną próbkę takiej analizy egzomu, czyli wszystkich egzonów człowieka, uzyskujemy 40 milionów właśnie takich odczytów sekwencji. I jeżeli sobie wykonujemy takie sekwencjonowanie w odczytach o długości 200 nukleotydów, to w efekcie uzyskujemy 8 miliardów nukleotydów sekwencjonowanych, czyli odczytanych w tej informacji genetycznej z naszego genomu w przypadku analiz egzomowych. Więc widzimy, że jest to bardzo, bardzo duża ilość informacji, którą nie bylibyśmy w stanie my jako naukowcy samodzielnie przeanalizować, otwierając sobie taką sekwencję. Tutaj dla przykładu na slajdzie jest zaprezentowany jeden taki odczyt. On występuje jakby w 2 parach, z 2 końców się odczytuje. No i wyobraźmy sobie, że mamy 40 milionów takich odczytów, które trzeba przetworzyć, znaleźć w nich coś, to co chcemy zbadać, więc nie jest to zupełnie możliwe do takiej ręcznej analizy. Dlatego tu z pomocą przychodzi nam bioinformatyka. Jest to taka dość nowa dziedzina nauki i bioinformatyka łączy w sobie właśnie i analizę genetyczną, interpretację danych, wyciąganie informacji, ale też matematykę i statystykę, ponieważ wiele rzeczy, które analizujemy, musimy następnie przeanalizować statystycznie i zobaczyć, czy to, co obserwujemy, jest faktycznie istotne. No i trzeci element to jest programowanie. Aby przetwarzać takie ilości danych, już jakby nie da się tego wykonywać standardowymi programami, nie wiem, w Excelu czy statystyce, tylko już trzeba wykorzystywać zaawansowane algorytmy, umieć już sobie coś zakodować, zaprogramować, szczególnie jeśli operujemy na przykład danymi z setek czy tysięcy próbek naraz i chcemy wyciągnąć jakieś informacje z tak dużych danych, no to tu już musimy umieć sobie
poradzić za pomocą jakichś skryptów, które opracowaliśmy właśnie do tego celu. I te wszystkie 3 elementy właśnie składają się na bioinformatykę. Ja w codziennej pracy tym się właśnie zajmuję i wykorzystuję te techniki. I tak jak wspomniałam, chciałam dzisiaj między innymi opowiedzieć o jednym z projektów, którym zajmowałam się w ostatnich 2 latach. I są to badania prowadzone w ramach konsorcjum COVID-19 Host Genetics Initiative. Było to bardzo duże konsorcjum, do którego przyłączyło się ponad 100 projektów z całego świata, ze wszystkich kontynentów naukowcy dołączyli do tego projektu. Było to w sumie ponad 3000 badaczy i my tutaj w Polsce również dołączyliśmy do konsorcjum w ramach projektu prowadzonego zarówno przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, jak i przez firmę biotechnologiczną Imagine i otrzymaliśmy dofinansowanie tych badań z Agencji Badań Medycznych. I w ramach tego projektu ostatecznie przeanalizowano bardzo wiele ludzi. Przeanalizowaliśmy ponad 2,5 miliona osób, które wykorzystaliśmy właśnie w naszych analizach. Jeśli chodzi o to, co było badane w ramach tego projektu, to badaliśmy właśnie zmienność genetyczną pomiędzy ludźmi. Celem jakby badań było poszukiwanie genetycznego podłoża międzyosobniczej zmienności, podatności na zakażenie koronawirusem oraz ciężkości przebiegu, czyli znalezienie odpowiedzi na informację, dlaczego przebieg choroby COVID-19 jest tak różny między ludźmi, czy może są jakieś elementy zmienności genetycznej zapisane w naszym DNA, które właśnie mogą to determinować. Chcieliśmy sprawdzić i odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy może istnieje takie zjawisko. Jeżeli sobie spojrzymy na informację genetyczną człowieka, to 99,9% sekwencji DNA pomiędzy ludźmi jest dokładnie takie samo. Natomiast różnimy się tylko 0,1%. Różnimy się tak zwanymi wariantami genetycznymi, czyli dla przykładu na przykład zmianami pojedynczych nukleotydów, gdzie na przykład tymina może zostać zamieniona na adenina. Część osób w danej pozycji na chromosomie ma tyminę, a część osób na przykład cytozynę czy adeninę. I mimo, że to jest tylko 0,1%, to tak naprawdę w skali naszych genomów, które tak jak wspominałam są ogromne, bo to jest ponad 3 miliarda par zasad, to ta 0,1% i tak stanowi kilka milionów różnic, które są obserwowane u jednej osoby. No i my właśnie badamy te różnice. I w tego rodzaju badaniach nazywamy te badania wielkoskalowymi analizami asocjacyjnymi w skali genomowej. Są tak zwane analizy GWAS. I zazwyczaj w nich porównuje się dwie grupy ludzi. Jedna grupa, tutaj w naszym przypadku, to byli pacjenci hospitalizowani z powodu bardzo ciężkiego przebiegu COVID-19, a druga osoba to były osoby zdrowe, tak zwana kontrola populacyjna. I następnie w obu tych grupach przeanalizowano ich genomy i porównano, jakie warianty genetyczne są obserwowane u każdego z tych ludzi i następnie wykonując analizy statystyczne porównuje się częstość występowania określonych wariantów w obydwu tych grupach. I dla przykładu tutaj mamy zwizualizowane, że wariant genetyczny oznaczony na czerwono istotnie statystycznie częściej występuje właśnie w grupie osób, które cechowały się ciężkim przebiegiem choroby, więc możemy powiedzieć, że on jest związany prawdopodobnie z ciężkim przebiegiem tej choroby, ale proszę zauważyć, że to nie jest tak, że te wszystkie osoby, które są w grupie z ciężkim przebiegiem choroby, że one wszystkie mają ten czerwony wariant, a osoby zdrowe zawsze mają niebieski. Część osób i tak wśród osób chorych będzie mieć wariant niebieski, a wśród osób zdrowych też mogą pojawić się osoby z wariantem czerwonym. I uzyskiwane wyniki w postaci analiz statystycznych, czyli wartości statystyczne p-wartości, wizualizuje się w postaci tak zwanych wykresów Manhattan. Nazwa pochodzi oczywiście od krajobrazu Manhattanu w Nowym Jorku, gdzie na osi Y przedstawiana jest p-wartość, a na osi X lokalizacja wariantów w chromosomie. I to, co nas interesuje, to właśnie te takie duże piki, czyli takie duże wieżowce, które obserwujemy na wykresie. Im wyższy jest ten wieżowiec, tym istotniejsza jest
p-wartość, czyli tym statystycznie istotniejsza jest dana asocjacja, dany związek pomiędzy jakimś wariantem genetycznym, a cechą, którą akurat analizujemy. Więc kiedy już mamy zlokalizowany w chromosomie taki region, gdzie obserwujemy dany pik, obserwujemy, że ten region jest istotnie związany z badaną cechą. Wiemy na przykład tak tutaj, że jest to chromosom 3, że jest to pewna pozycja na tym chromosomie. Wiemy, co występuje jako ten nukleotyd referencyjny, a co jest nukleotydem alternatywnym, czyli na przykład tym występującym u osób chorych. No i chcielibyśmy wiedzieć coś więcej, z czym to jest związane, z czym ten region jest związany i wykonujemy tak zwaną adnotację, czyli sprawdzamy, czy w tym regionie występują na przykład jakieś geny, jaką funkcję te geny mogą pełnić i na przykład jeśli chodzi tutaj o te badania związane z ciężkim przebiegiem COVID-19, to wyszło nam, że region na chromosomie 3 jest najistotniej związany z ciężkim przebiegiem i w tym miejscu zlokalizowany jest gen LZTFL1, który jest czynnikiem transkrypcyjnym, więc takim białkiem regulatorowym regulującym ekspresję i on jest związany z regulacją poziomu aktywacji limfocytów T, czyli głównie jest związany z reakcją i z funkcjonowaniem układu odpornościowego organizmu. I wykonując szereg takich analiz statystycznych, porównań, gdzie analizujemy te różne piki z naszego przeprowadzonego doświadczenia, zidentyfikowaliśmy, że są takie 3 główne mechanizmy związane z ciężkim przebiegiem COVID-19, które właśnie mogą być determinowane genetycznie i to jest po pierwsze odpowiedź antywirusowa, więc zaobserwowaliśmy, że występuje zmienność genetyczna w obrębie pewnych enzymów, które tną RNA wirusa, a więc zapobiegają następnie namnażaniu się tego wirusa w komórkach człowieka. Po drugie to jest, tak jak już wspominałam, odpowiedź immunologiczna, szczególnie procesy związane z tak zwaną burzą cytokinową, czyli taką nadmierną reaktywnością naszego układu odpornościowego, na przykład na zakażenie koronawirusem i ta burza cytokinowa w efekcie może prowadzić do dysfunkcji wielu organów naszego ciała, nie tylko w obrębie płuc, tylko to może być dysfunkcja w obrębie wątroby, narządu wzroku, serca, więc może być bardzo poważna w konsekwencji. No i trzecią grupą procesów to jest funkcjonowanie płuc. Jak wiemy, COVID-19 jest chorobą układu oddechowego i tutaj też odkryliśmy geny, które są związane między innymi z procesami zwłóknienia w obrębie pęcherzyków płucnych. Tak więc te 3 procesy wyszły z naszych analiz genetycznych jako istotnie związane z ciężkim przebiegiem, ale oczywiście wszyscy wiemy, że to nie jest tak, że tylko czynniki genetyczne wpływają na ten ciężki przebieg. Wiemy, że istotnym czynnikiem jest wiek, jest płeć, jest BMI, no i choroby współistniejące, jak na przykład cukrzyca typu 2. I my wykonaliśmy też takie badania, które pozwoliłyby na uszeregowanie tych czynników, jakby co jest najbardziej istotne, co jest najbardziej związane z tym ciężkim przebiegiem i chcieliśmy wiedzieć, jak dużą rolę mogą pełnić te czynniki genetyczne. I z naszych badań wyszło, że one są jakby na 4. miejscu, czyli najistotniejszy jest wiek, potem płeć, potem BMI, potem czynniki genetyczne, a dopiero następnie na 5. miejscu są dopiero choroby współistniejące. I wyniki tych badań w ramach całego konsorcjum i pojedynczych projektów prowadzonych opublikowaliśmy w szeregu bardzo dobrych czasopism naukowych, więc myślę, że to jest też wielki sukces całego konsorcjum, że udało się tak dobrze opublikować to, co wyszło z naszych analiz. Więc to, co przed chwilą przedstawiłam, jest to tak zwana cecha, czy też choroba o podłożu wielogenowym, gdzie zmienność genetyczna w wielu genach, nawet w wielu czynnikach wpływa na występowanie jakiejś cechy. I najczęściej jest to taka ciągła zmienność cechy. To nie jest tak, że ludzie, jeśli chodzi o przebieg, nie wiem, COVID-19, albo ciężko chorują, albo wcale nie chorują, więc jest pewne takie kontinuum tej cechy. Jeden z przykładów takich cech jest też na przykład wzrost, czy cukrzyca typu 2. Ale oprócz tego też mamy cechy o podłożu jednogenowym
gdzie zmienność genetyczna w jednym tylko genie wpływa na występowanie cechy i tutaj właśnie są tu tak zwane cechy i choroby dychotomiczne, gdzie albo się ma pewną cechę, albo tej cechy się nie ma już tutaj tego kontinuum. I takim przykładem chyba najbardziej znanych chorób monogenowych jest to na przykład rdzeniowy zanik mięśni, mukowiscydoza, czy też cukrzyca monogenowa. I do wykrywania tych chorób jednogenowych również można wykorzystywać analizę egzomu i sekwencjonowanie NGS. I my niedawno opublikowaliśmy przypadek pacjenta, u którego właśnie wykonano analizę egzomu celem identyfikacji, na co ten pacjent chorował. Był to pacjent, którego analizowaliśmy właśnie w ramach firmy biotechnologicznej Imagine Me. I tym pacjentem był chłopiec w wieku niemowlęcym, który miał szereg bardzo różnych objawów klinicznych. Ja już te objawy troszeczkę skróciłam, ale dalej tutaj można zaobserwować, jak wiele różnych cech. Były to różnego typu dysmorfie, problemy z sercem, wodogłowie, skóra w ogóle całego ciała u tego chłopca, który był, jak wspomniałam, niemowlakiem, była taka pomarszczona, więc taki stan progerii u niego występował. No i lekarze nie wiedzieli, co jest temu dziecku. Wiedzą tylko, że urodziło się bardzo ciężko chore dziecko, no i nie wiadomo, co mu jest. I tu właśnie z pomocą nam przychodzą też sekwencjonowanie z generacji, analizy egzomu. I my wykonaliśmy taką analizę, która jest najbardziej efektywną analizą w identyfikacji chorób u dzieci, tak zwane WES-trio, czyli gdzie analizuje się zarówno egzom dziecka, jak i DNA ich rodziców i następnie możemy porównać uzyskane wyniki. I początkowo w ogóle w takiej analizie egzomowej uzyskuje się bardzo wiele wariantów genetycznych. Tutaj uzyskaliśmy ponad 56 000 wariantów genetycznych występujących tylko u tego dziecka. I teraz my musimy, jeżeli chcemy znaleźć podłoże genetyczne choroby, z tych 56 000 znaleźć, jeśli istnieje, bo on nie zawsze musi istnieć, jeden wariant genetyczny, który właśnie odpowiada za to, że to dziecko jest chore. I mając dane jego rodziców, możemy porównać, możemy zaobserwować, czy są to warianty odziedziczone po rodzicach, z jakimi chorobami są związane, czy to są choroby recesywne, czy dominujące, czy objawy tych chorób pasują do objawów, które występują u danego pacjenta, a może to też są zmiany de novo, ponieważ to nie jest tak, że jeśli myślimy o chorobach genetycznych, to nie jest, że wszystkie zmiany związane z chorobami genetycznymi są dziedziczone po rodzicach. Każdy z nas jest nosicielem szeregu zmian de novo, które powstają na wczesnym etapie rozwoju zarodkowego. No jeżeli ktoś ma pecha i taka zmiana powstanie w jakimś kluczowym genie, to takie dziecko może zachorować na chorobę genetyczną, ale jego rodzice wcale nie muszą być nosicielami tej zmiany, natomiast potomstwo już tego dziecka oczywiście ma ryzyko, że też będzie chore, jeśli to dziecko w przyszłości swojemu potomstwu przekaże ten wadliwy wariant genetyczny. I tutaj w tej sytuacji zidentyfikowaliśmy właśnie zmianę w genie NAE10 i można było postawić diagnozę zespołu OGD u tego dziecka. I oprócz tego, w związku z tym, że mieliśmy DNA jego rodziców, zaobserwowaliśmy, że jego mama jest nosicielką tego wariantu genetycznym. Ten gen generalnie jest zlokalizowany na chromosomie X, więc mama ma 2 kopie tego genu, ponieważ ma 2 chromosomy X, jest bezobjawową nosicielką wariantu na 1 kopii tego genu, natomiast syn odziedziczył właśnie chromosom X z tym wadliwym wariantem genetycznym. No i dzięki temu też ci rodzice wiedzą, że w przyszłości, jeżeli będą mieć kolejne dziecko i to dziecko będzie płci męskiej, no to ma 50% ryzyka, że również ponownie będzie chorowało też na tą chorobę. Dziękuję. Dziękuję, Karolino. Super ciekawy wykład dotyczący zastosowania najnowocześniejszych technik analizy genomu, egzomu w medycynie. Zatem mogę Cię tutaj zaprosić do siebie. W związku z swoim wykładem będę miała do Ciebie na pewno kilka pytań, także spokojnie sobie tutaj spróbuj usiąść, żeby nam tutaj mikrofony nie wypadły. Jest ok? Super. Dobrze, Karolino.
Pokazałaś nam ogrom swojej pracy. Pracujesz w 2 różnych miejscach, w firmie prywatnej oraz na uniwersytecie. Powiedz mi, jak wyglądała Twoja edukacja od początku, mniej więcej od studiów i jak później rozwijała się Twoja kariera? Czyli mniej więcej jak wyglądały etapy Twojej pracy zawodowej oraz Twojej edukacji? Ja przeszłam jakby takie etapy pracy czy wykształcenia w różnych działach biotechnologii, ponieważ zaczęłam od biotechnologii przemysłowej, następnie to była biotechnologia roślin i ostatecznie teraz pracuję i zajmuję się genetyką człowieka, więc jakby przeszłam te różne etapy. I ja kiedy byłam maturzystką, generalnie zawsze chciałam się zajmować genetyką, chciałam pracować w laboratorium i oczywistym dla mnie było, że chcę studiować tą biotechnologię i biotechnologia, nie wiem czy dalej tak jest, ale na Śląsku można było ją studiować na Politechnice Śląskiej, na Uniwersytecie Śląskim i na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, więc ja zaaplikowałam na wszystkie 3 uczelnie, na każdą z nich się dostałam, no ale zdecydowałam, że pójdę na Politechnikę, bo tam się uzyskuje tytuł inżyniera, więc wydawało mi się to lepszym tytułem niż tytuł licencjata, no i tam będę studiować. I tam studiowałam biotechnologię przemysłową, gdzie głównie zajmowaliśmy się projektowaniem różnych procesów biotechnologicznych właśnie na cele przemysłowe. Ale ciągle mi tam brakowało tego elementu właśnie genetyki. Była genetyka, była biologia molekularna. My też byliśmy pierwszym rocznikiem biotechnologii, więc jeszcze nie było takiego dużego zaplecza laboratoryjnego. Tam panie profesor z Instytutu Onkologii przynosiły nawet sprzęty na zajęcia, ale właśnie nie było możliwości realizować się w tym. Ja podjęłam w ramach tych studiów w wakacje 2 razy praktyki w takich zakładach genetycznych Polskiej Akademii Nauk. No i bardzo mi się to spodobało i mówię, to jest to, co chcę robić dalej, więc no chyba jestem zmuszona zmienić teraz studia i iść gdzieś indziej. I w związku z czym, że studia inżynierskie trwają 3,5 roku, chcąc przenieść się na przykład na uniwersytet, gdzie będzie więcej genetyki, no to miałam takie pół roku przerwy i też zastanawiałam się, no coś bym w te pół roku zrobiła jeszcze, tak, ciekawego i pamiętam, że zobaczyłam, że na Uniwersytecie Śląskim jest katedra genetyki, że robią jakieś fajne rzeczy i że może bym tam na jakieś praktyki czy wolontariat poszła, coś pomogła, zobaczyła i sprawdziła i może zdecydowała się tam studiować albo nie. I pamiętam, że napisałam do profesor Gaj, no i ona pozytywnie zareagowała i poszłam na pół roku na taki staż w katedrze genetyki, który w ogóle dodatkowo przez to, że byłam absolwentką, Urząd Pracy finansował to, więc ja otrzymywałam też za to wynagrodzenie. No i mogłam pomagać tutaj naukowcom w katedrze genetyki w prowadzeniu takich różnych, bardzo podstawowych czynności, ale dla mnie to była frajda, że mogę coś mega podstawowego, a ich pewnie odciążałam w pewnych czynnościach. No i spodobało mi się, więc podjęłam dalej już studia właśnie na Uniwersytecie Śląskim, na katedrze genetyki, studiując biotechnologii, gdzie zajmowałam się biotechnologią roślin. I w trakcie studiów wybrałam sobie taki temat, który prowadził doktor habilitowany Mirosław Kwaśniewski. I w sumie już od tego momentu jakby jestem z panem doktorem związana, bo on jest też moim obecnym szefem i na Uniwersytecie Medycznym i też właśnie jest on prezesem firmy, w której pracuję. Więc już od tego momentu jesteśmy związani razem. I w trakcie studiów, ponieważ pan doktor ma zawsze bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo współprac, no i mówi, że zaczyna taki projekt, że będą otwierać takie małe laboratorium sekwencjonowania, no i że może pracowałabym z nim w tym projekcie. Zainteresowało mnie to i podjęłam też pracę na 1/4 etatu, wtedy technika, już jeszcze będąc studentką mogłam tam pracować. I faktycznie było to coś fajnego i mega nowego, ponieważ w Polsce w ogóle nie było takich laboratoriów sekwencjonowania następnej generacji. To były technologie, które dopiero wchodziły, więc już na studiach mogłam mieć styczność i my tak naprawdę sami się od siebie uczyliśmy, bo nie było od kogo się tego nauczyć, więc kupowaliśmy zestawy, tak, protokoły i siedzieliśmy i pamiętam, że długie czasem dni i wieczorami siedzieliśmy we dwóch i prowadziliśmy tam doświadczenia w tym laboratorium. No i następnie zostałam na doktoracie też w katedrze genetyki na Uniwersytecie Śląskim. Czym się tam na tym doktoracie zajmowałaś? I w trakcie doktoratu głównie zajmowałam się analizą dynamiki zmian w metylacji DNA i ekspresji genów ujęczmienia podczas stresu
suszy, no i tam wykorzystywałam techniki sekwencjonowania następnej generacji, pracując w laboratorium, prowadząc te doświadczenia, ale też, tak jak mówiłam, tutaj jest bardzo istotna analiza danych, więc też zainteresowałam się tą analizą danych. Gdzie się jej nauczyłaś? Bo to też nie jest tak, że jesteś urodzonym bioinformatykiem i od razu wiedziałaś, jak takie dane analizować. Więc jeśli chodzi o tą analizę danych, to chciałam się nauczyć tego od najlepszych, można tak powiedzieć, więc sobie wymarzyłam, że może bym pojechała do jakiegoś fajnego ośrodka zagranicznego, gdzie robią takie rzeczy. I skontaktowałam się z profesorem Matteo Pellegrini z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. I on mówi, że okej, przyjeżdżaj, możesz się tu pouczyć. Generalnie ja jeszcze tak prowadzę wraz z moimi pracownikami zajęcia dla postdoków na uczelni. One trwają przez 1 kwartał. Tam są zajęcia kwartalne na uczelniach, nie semestralne. Możesz też przyjechać i od razu na te zajęcia chodzić, no i pracować tutaj z nami i się nauczyć. I aplikowałam, oczywiście musiałam zdobyć finansowanie, żeby tam się utrzymać. I aplikowałam o takie stypendium Etiuda Narodowego Centrum Nauki. Uzyskałam to stypendium i pojechałam tam na 4 miesiące byłam, no ale naprawdę bardzo dużo się nauczyłam. Najpierw chodziłam na te zajęcia, no później już sama wykonywałam wszystkie analizy no i potem analizy całe do mojego doktoratu zostały tam przeprowadzone we współpracy z nimi i z panem profesorem, tak. Czyli uczestniczyłaś z tego, co rozumiem, w bardzo wielu i licznych projektach i wciąż uczestniczysz, bo to były, powiedzmy, czasy twoich studiów, natomiast już teraz na uniwersytecie, czy nawet w firmie Imagine bierzesz udział w różnych akcjach, w różnych projektach. Ale który z nich, czy rozwiązanie którego problemu naukowego jest dla ciebie, albo było dla ciebie super ciekawe, takie, które ci sprawiło ogromną frajdę, które było dla ciebie czymś niezmiernie ciekawym, albo dzięki którym przyczyniłaś się, na przykład, nie wiem, pomogłaś jakiejś rzeszy ludzi. Który z tych projektów był dla ciebie, twoim subiektywnym zdaniem, super ekstra ciekawy? Więc jeśli chodzi o takie bardzo ciekawe rzeczy, które troszeczkę były połączeniem tego, co robię, ale były zupełnie nową działką, to był jeden z projektów, który właśnie prowadziłam na Uniwersytecie Kalifornijskim, bo oprócz tego, że się uczyłam, no to pan profesor się mnie zapytał, czy mam czas i czy chciałabym coś jeszcze robić, bo on ma tu jakieś wolne wakaty i można w różnych projektach się zaangażować. Ja powiedziałam, że oczywiście chciałabym. No i pan profesor współpracował też z profesorem Steve'em Horvatem. Steve Horvat jest odkrywcą i wynalazcą tak zwanego zegara epigenetycznego, czyli pewnego fenomenu, gdzie w trakcie starzenia się w naszych komórkach odkładają się takie znaczniki na DNA, dochodzi do wzrostu metylacji DNA bądź spadków pewnych, zależnie w których regionach. On odkrył, że w ogóle takie zjawisko istnieje i też opracował algorytmy, które pozwalają na badanie tego, więc możemy sobie zbadać, czy ja, Karolina Fiałkowska, mając 36 lat, czy biologicznie mam 36 lat, bo może, nie wiem, prowadzę zły styl życia i tak naprawdę mój wiek biologiczny to jest 45 lat albo 50, a może jestem młodsza, może mam 20 lat. To ciekawe, bo to może odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jedni żyją dłużej, a inni żyją krócej. Tak, i wiem, że dalej prowadzą takie badania i są prowadzone badania też nad próbą modyfikacji tego, czy można w jakiś sposób wpływać, żeby jednak biologicznie może być młodszym. Można być młodszym. No to rzeczywiście takie wydawałoby się wręcz niemożliwe i coś w rodzaju troszkę science fiction, ale tutaj też super ciekawy temat. Ale jako, że brałeś udział w projekcie związanym z, tak jak sama pokazywałaś, z przebiegiem czy z konsekwencjami zachorowania na COVID. Byłaś też gościem wielu, może nie wielu, ale w kilku programach, które miały za zadanie, podejrzewam, też edukować ludzi i mówić, co jest przyczyną, dlaczego jedni ludzie chorują bardzo łagodnie, a wręcz bezobjawowo, a inni mają dość duże problemy związane ze zdrowiem po przejściu COVID. Jakie to było dla ciebie doświadczenie w sensie i w jaki sposób, ponieważ w tych różnego rodzaju programach rozrywkowych prędzej znajdziemy celebrytów, aktorów, piosenkarzy,
wszystkie osoby, które dostarczają nam rozrywki, natomiast mało albo niewielki procent tych osób to są osoby, które przekazują jakąś wiedzę, taką już naprawdę twardą wiedzę i często trudną dla zrozumienia dla ogółu. Więc jak się tam znalazłeś, jakie to było dla ciebie doświadczenie? Więc jak po pierwsze może odpowiem od końca, jak się tam znalazłam, więc po tym jak opublikowaliśmy wyniki, pojawiły się różne materiały prasowe, często przedruki z Polskiej Agencji Prasowej, no i pojawiało się tam w różnych miejscach moje nazwisko i pewnego dnia odczytuję maila na skrzynce uniwersyteckiej, że jest to mail edytora z pytanie na śniadanie, czy chciałabym przyjechać do nich, do studia i opowiedzieć trochę o swoich badaniach, opowiedzieć ludziom właśnie takim prostym językiem, tutaj jakby działać w tej popularyzacji nauki i opowiedzieć coś. Ja na początku myślałam, że to jest jakiś żart, że ktoś znajomy sobie robi żart, pisze do mnie, że mam do telewizji śniadaniowej przyjechać i o swoich badaniach opowiedzieć. Było to dla mnie dość abstrakcyjne, żeby w ogóle coś takiego miało miejsce. Zaczęłam nawet sprawdzać ten mail, do kodu źródłowego wchodzić, czy on z innego adresu jednak nie przyszedł i to jest jakiś fake, że to jest z adresu TVP, no ale wszystko wskazywało, że faktycznie tak nie jest. Podpytywałam nawet też różnych znajomych, które zajmują się kontaktem z mediami, czy może oni mnie gdzieś tam polecili, no ale okazało się, że nie, że pan edytor po prostu gdzieś przeczytał, zainteresował się tym, no i uznał, że byłby to ciekawy temat, żeby poruszyć i opowiedzieć na wizji o tych badaniach. Stresujące doświadczenie. Było bardzo stresujące. Ja ogólnie dość stresuję się różnymi wystąpieniami publicznymi, więc było to bardzo stresujące, ale powiem szczerze, że tak jak tutaj, no była tam swobodna atmosfera. Było oczywiście więcej ludzi niż tutaj, wielka hala, mnóstwo operatorów, kamery i tak dalej, więc trochę stres był, ale sami prowadzący też tak bardzo rozładowywali w międzyczasie poza kamerami, tak, tą atmosferę i ten stres, że była taka prowadzona luźna rozmowa. I myślę, że też to i później jakieś różne występy, czy dla radia, czy też różne wywiady w gazetach, że to też trochę nauczyło mnie, jak rozmawiać o tych rzeczach, jak opowiadać ludziom, że tu już nie można używać naukowych terminów, jakichś zaawansowanego słownictwa i opowiadać w skomplikowany sposób, tylko trzeba bardzo prosto i wszystko, co się mówi, nawet jak termin, jak się użyje, trzeba to wyjaśniać, tak, żeby ktoś zrozumiał, a nie, że znowu jest naukowiec i mówi o jakichś kosmicznych rzeczach i w sumie ja nie wiem, o czym on mówi, nie? Tylko żeby było to zrozumienie. No bo właśnie dochodzimy do takiego momentu, w którym, nie wiem, czy jesteś fanem filmu Nie patrz w górę, ale filmu, w którym trochę neguje się funkcje i trochę podważa się autorytet naukowców. Bardzo często wysnuwa się wszystkie kontrargumenty, próbujące jak gdyby zasłonić rzeczywiste fakty naukowe. Czy uważasz, że taka właśnie wyjście do społeczeństwa właśnie w takich programach telewizyjnych, które są oglądane przez miliony ludzi, jest wyjściem z sytuacji, że możemy w ten sposób zbudować zaufanie społeczeństwa dla nauki? Tak, ja myślę, że tak i że musimy tak robić, żeby rozmawiać z ludźmi i pokazywać im, tłumaczyć im, co my robimy, w jaki sposób, że wcale nie jest, że jakaś Big Pharma nas finansuje. Ja zawsze mówię, że ja do teraz żadnego ani złotówki nie dostałam przelewu z Big Pharmy za propagowanie szczepionek, a podobno wszystkim płacą, więc czemu mi nie zapłacili? No niestety nie wiem, czy coś jest ze mną nie tak, że nie dostałam nie otrzymałam niczego. Myślę też, że ci ludzie, że nie jest ich aż tak wiele, jak w tym filmie jednak. Oni są po prostu bardzo głośni. Oni są w internecie, oni są aktywni, coś się pojawi, zaraz jest mnóstwo komentarzy. Ja nawet doznałam takiego pod jednym z artykułów. Interia kiedyś na pierwszej stronie dała artykuł, gdzie było moje nazwisko, nie wiem, czy nawet moje zdjęcie tam nie było. Pojawiło się chyba, było 2000 komentarzy. Naprawdę straszne komentarze. Mniej więcej, bardziej negatywnie. Nie czytam dalej i w ogóle już nie będę nigdy czytać, bo to nie ma sensu. Ci ludzie siedzą i po prostu piszą to różne mega z którym bardzo rzeczy. też ludzie sławni walczą swoimi możliwymi środkami. I jak widać, nie dotyka to tylko celebrytów, ale każdej osoby, która w ogóle styka się z mediami społecznościowymi, czy z taką masową popkulturą. Także no rzeczywiście jest to Ale duży jest problem. jakby też taki właśnie to, co mówiłaś, żeby rozmawiać o tym, taki pozytywny wydźwięk o tyle, że wiele osób chciało, które jakby nie mają styczności z nauką, chciało ze mną rozmawiać. Spotykało gdzieś mnie
pytało, co ja o tym myślę. Niektórzy nawet pytali mojej rodziny czy moich przyjaciół, a co Karolina o tym myśli? Chciałbym poznać jej zdanie i tak było. I wiem, że też wiele osób pod moim wpływem inaczej zaczęło patrzeć na pewne rzeczy, więc to jest na pewno plus, że wyjaśniając można zmienić te myślenie, nie? Bo jest się jednak prawdziwym człowiekiem, z którym się rozmawia, nie jakimś tam naukowcem gdzieś skądś ze Stanów. To też jest taka nasza misja, mam wrażenie, żeby tłumaczyć społeczeństwu pewne aspekty. Nie wszyscy muszą pewne rzeczy wiedzieć i rozumieć, to nie o to chodzi, ale żeby przetłumaczyć to na język, który jest dla nich też zrozumiały. No i teraz przechodzimy do tej najprzyjemniejszej części, czyli do szybkich pytań. Karolina, Śląsk czy Białystok? Śląsk. Śląsk, jednak tu jest moje serce. Tu jest twoje serce. Ulubione miejsce w takim razie na Śląsku? Nie powiedziałabym, że mam jakieś ulubione miejsce. Generalnie podoba mi się położenie Śląska, ponieważ jest blisko w różne miejsca. Jest blisko, można dojechać, nie wiem, szybko do Wrocławia czy do Krakowa. Jesteśmy też przy granicy z Czechami, a ja bardzo lubię jeździć do Czech, więc to jest mega plus, że czyli ulubione miejsce godzina jazdy, to jednak to tak naprawdę Czechy może. Czyli jednak Czechy. Tak, ale właśnie to, że można sama lokalizacja wsiąść w samochód i sobie po prostu w niedzielę pojechać, gdzie się chce. Jednak na przykład w Białymstoku no, tego tak nie ma. Jest przyroda, okolica ładna, jest Białowieża, są żubry, więc bardzo fajnie, daleko, no ale jednak daleko. Twoim marzeniem jest naukowym. Masz jakieś marzenie naukowe? Nagroda Nobla. Nagroda Nobla. A takie przyziemne to, żebym zawsze mogła robić to, co lubię i żebym zawsze kochała swoją pracę i żeby jednak ludzie mogli z tego korzystać, tak? Żebym to nie robiła, nie taka sztuka dla sztuki, tylko faktycznie móc to gdzieś wszystko wdrożyć. Najlepiej wypoczywam. Jeśli już nie pracujesz, to najlepiej podróżując, oczywiście. Podróżując, lubię bardzo podróżować po całym świecie, za granicę i też już tak się nadziałam, że czasem nie potrafię odpoczywać, bo będąc gdzieś znowu chcę zwiedzić wszystko, chcę wszystko zobaczyć, więc w sumie się trochę wraca zmęczonym z takiej podróży. Ale piękne widoki zostają w pamięci. Tak. Najlepsze wspomnienie z czasów studenckich? Najlepszym wspomnieniem myślę, że był pobyt na Erasmusie w trakcie studiów na Uniwersytecie Śląskim. Wyjechałam do Szwecji na praktyki, ponieważ z Erasmusa można wyjechać na studia, ale można też wyjechać na praktyki i prowadzić badania naukowe. I ja tam w wakacje pracowałam na Uniwersytecie w Göteborgu w laboratorium i było to mega fajne doświadczenie, ponieważ nauczyło mnie takiej samodzielności. Dostałam swój projekt naukowy, nad którym musiałam pracować przez te 3 miesiące, co tam byłam, uzyskać jakiś końcowy wynik, no i potem też powstała publikacja w PLOS Genetics, czyli w bardzo dobrym żurnalu, gdzie byłam drugim autorem i też to było dla mnie bardzo ważne. Czyli to też związane mocno z nauką, ale bardzo fajne doświadczenie, tak? Jako studenci nie wszyscy mają możliwość publikowania swoich już osiągnięć. Warto naprawdę, myślę, że korzystać z takich możliwości wyjazdów zagranicznych. Uczy to praktyk, wiele. wolontariatów. Zdobywa się wtedy chyba niezbędne jednak doświadczenie, jeśli chodzi o to. I można zobaczyć, jak inni to robią. I też, że nie zawsze u nas w Polsce jest tak źle, bo też tak się mówi, a jak byłam tam na Uniwersytecie Kalifornijskim, to jednak sobie tak pomyślałam, że my wcale tu nie jesteśmy gorsi w Polsce. Mamy czasem gorsze możliwości, nauka jest słabiej finansowana i to jest problemem, czasem jest też nie to, kim my jesteśmy, jakie mamy wykształcenie i co potrafimy zrobić, to jesteśmy naprawdę na tym samym poziomie. Myślę, że tutaj już to wybrzmiało wiele razy, że absolutnie, jeśli o to chodzi, nie mamy się absolutnie czego wstydzić. I ty też jesteś tego dowodem, bo gdyby tak było, to żaden z absolwentów nie osiągnąłby w życiu żadnego sukcesu, a tutaj jednak te podwaliny są, jeśli chodzi o kształcenie. Karolino, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na jakichś wykładach popularno-naukowych, żebyś mogła młodzieży i dzieciom przekazać twoją ogromną wiedzę, życzę ci ogromnych sukcesów w przyszłości. I cóż, no, do zobaczenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Państwu bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. O równej godzinie 13 rozpoczniemy spotkanie z Danutą Jeziorską. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym się Danuta zajmuje w Wielkiej Brytanii, na czym polega jej praca, bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.